Małe kobietki to adaptacja opowiadania amerykańskiej pisarki Louisy May Alcott, a w świecie angloamerykańskim to bardzo popularna lektura. Film nakręcony w 2019 roku jest już 7. adaptacją. Ponoć zdjęcia do tego filmu kręcono w miejscu, w którym pisarka faktycznie mieszkała, czyli w Concord. Laura Dern, jedna z aktorek, podczas ujęć za każdym razem odczuwała obecność Louisy. Również reżyserka i scenarzystka filmu Greta Gerwig również przyznała, że czuła się tak, jakby była opętana przez ducha Alcott. Ciekawostką jest również fakt, że grób zmarłej pisarki znajduje się zaledwie 1,5 kilometra od miejsca kręcenia. 19 lutego 2017 roku w Gokwe w Zimbabwe doszło do tajemniczej tragedii. Podobno 2 chłopców z miejscowej szkoły zostało utopionych przez syrenę, a stało się to po tym, jak skacząc do jeziora pomylili syrenę z dużą rybą, którą próbowali złapać. Mówi się, że mimo wszystko jakoś udało im się dopłynąć na brzeg, ale wodne stworzenie wciągnęło ich tam z powrotem. Całe to zdarzenie podobno widziało kilka osób, w tym wódz, który potem odprawił rytuał uspokojenia duchów wody. Czy to rzeczywiście było jakieś nadprzyrodzone stworzenie, czy też chłopców utopiło inne zwierzę, które poprzez złudzenie optyczne wyglądało jak mityczna syrena? W 1963 roku z Amerykanką Jane Roberts podczas sesji z tabliczką Ouija podobno skontaktowało się jakieś tajemnicze stworzenie, które nazywało siebie Setem. Ponoć opowiedziało jej wtedy o reinkarnacji, telepatii, mocy siły woli, antymaterii i podświadomości. Z biegiem czasu już nie potrzebowała tabliczki, aby się z nim skontaktować. Powiedziała ona, że wysyła jej wszystko bezpośrednio do jej mózgu, więc wystarczyło tylko, że kobieta usiadła i dyktowała wszystko to, co mówił do niej Set. Podobno w ponad 1800 sesjach stworzenie to zapewniło jej wystarczającą ilość materiału do stworzenia 10 książek. Aleister Crowley to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy okultyzmu. Ten brytyjski mag, który sam siebie nazwał Wielką Bestią 666, na początku XX wieku mieszkał w Boleskine House, nieopodal słynnego jeziora Loch Ness. W tym czasie wykonał tam różne rytuały, a być może nawet przywołał miejscowego mistycznego potwora. Po śmierci Crowleya należał do wielu okultystycznych fanów. Najbardziej znanym był gitarzysta zespołu Led Zeppelin Jimmy Page. Niestety w ostatnich latach dom kilka razy spłonął, ostatnim razem w lipcu 2019 roku. Czy jest wśród Was jakiś chętny, aby kupić ten przerażający dom? Pewien duński ekspert od spraw Asyrii, Troel Spank Arbol, odkrył tekst napisany za pomocą tekstu klinowego, który opisuje egzorcyzmy wypędzenia demona. Jest to 2700-letnia tabliczka gliniana, którą ponoć Arbol wykorzystuje m.in. do swoich badań nad starożytnymi metodami leczenia. Obok tekstu widnieje rysunek demona z rogami, językiem węża, twarzą kozła i wieloma ogonami. Zgodnie z tekstem to zmaterializowane zło zwane Benu ma powodować u ludzi skurcze, drgawki czy nawet utratę poczytalności lub przytomności. Uważa się, że to może być demon epilepsji. Asyryjczycy i Babilończycy uważali bogów, demony i czarownice za sprawców wszelkich chorób, a uzdrowiciele za pomocą zaklęć mieli powstrzymać te przejawy.